Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, tym razem z, jakby to powiedzieć, brzegu Zalewu Szczecińskiego, w miejscu, w którym nie pozostaje nic innego, jak tylko przedzierać się dalej. Jak do tego doszło? Nie mogę powiedzieć, że nie wiem. Ale dobra, już wszystko opowiadam po kolei. Zaczęło się dość typowo, a może nawet bardzo typowo. Dość wcześnie rano promem dotarliśmy na Uznam. Jeżeli już jesteście w Świnoujściu, to żeby podążyć naszym śladem, też możecie podjechać w rejon przeprawy promowej, chyba że jakoś inaczej możecie dotrzeć do ulicy Grunwaldzkiej, a potem ulicy Krzywej, tak żeby wyjechać w kierunku na Wydrzany. Już kiedyś na kanale wrzucałem film z wycieczką ze szczegółami, jak się dostać od promów w tym kierunku, więc jeżeli bardziej detaliczny opis przyda się, pomoże, to zapraszam do obejrzenia. Link do filmu możecie znaleźć oczywiście w opisie do tego filmu. Ale to potem, bo teraz, jak łatwo możecie się domyślić, zmierzamy w kierunku Kaminka. Po przejechaniu kanału torfowego i pominięciu Forst proponuję nie jechać dołem, tylko wspiąć się na tę górną drogę wiodącą do Kaminkę, zwaną też Mühlenweg, gdyż wtedy na dzień dobry będziemy przodem do bardzo fajnego widoku na Zalew Szczeciński, który roztoczy się przed nami, gdy będziemy zjeżdżać poprzez Kaminkę w dół. Jak to dokładnie wygląda na mapie? To zerknijcie proszę potem na link do mapy i śladu GPS, który umieszczam w opisie. A właśnie, mapa. Co my właściwie zamierzamy dzisiaj? Oprócz wmanewrowania się w jakieś krzaczory oczywiście. Otóż koncept na dzisiaj jest taki, żeby w ramach stosunkowo krótkiej pętli, tak do 50 km powiedzmy, zasmakować wszelakiej różnorodności Uznamu. I nie mam tu na myśli jedynie przedzierania się przez jakieś szuwary czy pchanie roweru po piasku. Górka w Kaminkę niewielka, ale za to stroma, więc widok na zalew, moim skromnym zdaniem, unikatowy wręcz. Ale oprócz widoku na zalew, to z nad samego zalewu, z Cypla, czy też pewnego rodzaju chyba pirs to się nazywa, widoki na samą Kaminkę też całkiem niczego sobie. Ale co by tu wykombinować, żeby tą samą drogą pod górę w tym Kaminkę nie wpychać roweru? Na zachód od przystani jest kawałek plaży, a na niej ślady najprawdopodobniej kół i to najprawdopodobniej rowerowych. Kawałek dalej wygląda na to z mapy, że mniej niż kilometr znajduje się plaża, do której całkiem prawdopodobne jest dojście, ale już z tej dróżki rowerowej biegnącej z Kaminkę do Garc. Tak więc, któż by wracał tą samą drogą nawet mały kawałek, gdy tak nęcąca okazja wyrasta tuż przed nosem? Zróbmy to zatem szybko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Cóż mogę powiedzieć, moja subiektywna ocena sytuacji nikomu w tym momencie nie pomoże. Niezaprzeczalny fakt jest taki, że bez roweru byłoby zapewne łatwiej. Jeżeli natomiast ktoś lubi tego typu odmienne aktywności na, powiedzmy, rowerze lub też raczej z rowerem, to krajobrazowo, widokowo jest niezaprzeczalnie unikatowo. Przynajmniej jeśli chodzi o rejon zalewu. A może i w ogóle tej części wybrzeża? Dodatkowo potem, przeglądając wiadomości o tym weekendzie wrześniowym, ale z temperaturą 28 stopni, natrafiałem na fotki tłumów, a to w Sopocie, a to pod Zawratem w Tatrach. Tutaj pomiędzy 9 a 10 godziną, a więc nie aż tak totalnie rano, nie było dosłownie nikogo.
Zatem, jeżeli aż tak koniecznie nie chcecie dokładnie tędy wypychać roweru na rowerową trasę, to zaparkowanie pojazdów przy przystani w Kaminkę i mały spacer brzegiem, żeby sprawdzić, czy aby jednak ta fala za dużo lądu nie zabiera, to wydaje się być całkiem rozsądną opcją. A wszyscy nierozsądni i tak zrobią po swojemu. To po takich przygodach należy się co najmniej kawusia. Na szczęście do Garc jest niedaleko, a droga, po pokonywaniu takiego wybrzeża można powiedzieć, że wyśmienita. Chociaż jak się bliżej przyjrzeć, to kosteczka to jest. No ale kto by się teraz takimi szczegółami przejmował po przedzieraniu się przez dżunglę? No i chociaż to może się wydawać nieco utrudnione w sielskich plenerach głębokiego Uznamu, gdzie napór ludzi i usług dla turystów wydaje się być wręcz, jakby to powiedzieć, ujemny, w Garc mamy bufecik i to w dodatku, jeśli wierzyć Googlom, czynny od godziny 7 rano. A kiedyś przyjeżdżałem tędy jakoś tak, powiedzmy mocno wcześnie i rzeczywiście było już otwarte. Macchiato 3,50 € z normalnego ekspresu, smaczne, cena wydaje się być bardzo akceptowalna, a okoliczności gastronomiczno-przyrodnicze wręcz stworzone do relaksu i odpoczynku. Tak pokrzepieni, wzmocnieni i wypoczęci możemy ruszać do Korsfand. To niedaleko, tylko 4 km, ale po drodze będziemy mieć trochę podjazdów do pokonania, co może nie tyle będzie szczególnie męczące, co raczej bardziej bym powiedział zaskakujące, albowiem na całym Uznamie wzniesienia nie przekraczają 70 metrów nad poziomem morza, ale za to w tym zakresie wysokości potrafi być krótko, ale stromo. W Korsfand wyjeżdżamy wprost na pole golfowe. Alejka dojazdowa, która pełni również rolę drogi dla rowerów, prowadzi cały czas w dół i przy pierwszych zabudowaniach już samego Korsfand możemy skręcić w prawo, żeby podjechać sobie na chwilkę do jeziora Wolgazzi. Ale jeżeli byliście tam albo nie chcecie jechać, a chcecie zaoszczędzić parę metrów, to możecie od razu skręcić w lewo, gdyż właśnie z nad Wolgazzi cofniemy się zaraz, żeby pojechać później w kierunku Ryców. Po krótkim odpoczynku nad jeziorem Wolgazzi robimy nawrotkę na Rycow. Jeszcze przez kawałek pojedziemy taką wydzieloną drogą i za chwilę napotkamy kolejny aspekt różnorodności Uznamu. Tym razem taki może mniej chciany, bardziej niechciany, albowiem do Rycow prowadzi chyba najgorsza droga na całym Uznamie, a jej połatanie przywodzi mi na myśl raczej brakujące fragmenty niektórych tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, aniżeli idylliczną wizję rowerowego Uznamu. No i takiej łatanki do Rycow jest około 4 km i obiecuję, że już więcej dzisiaj takiego patchworka nie zobaczymy. Ale to nie oznacza, że nie będzie różnorodności. Wszakże obiecywałem. No i oznacza to nie tylko pchanie roweru po piasku, tym razem drogi polnej, albowiem za to pchanie, albo podjazd, ale troszkę taki niezałagodny, jest nagroda w postaci małej wieży widokowej na wzgórzu Kykelsberg. A na, że tak powiem, kopule szczytowej Kykelsberga, który ma około 58 metrów nad poziomem morza, stoi właśnie niewielka wieża widokowa. Chociaż sama wysokość bezwzględna nie jest wybitnie imponująca, to dzięki temu, że wzgórze jednak wyraźnie góruje nad okolicą, to widać stąd m.in. torfowisko Aschendorfer Moor, las Turbuch i okolice, jeżeli to wszystko dobrze wymawiam, zwane czasami Szwajcarią Emsteteńską. Ale Kykelsberg to nie tylko panorama, to też bardzo ciekawe miejsce przyrodnicze.
W wyniku dawnych metod gospodarowania i wypasu bydła, owiec czy kóz powstały tu tak zwane murawy kserotermiczne, czyli suche łąki na ubogiej glebie, bardzo nasłonecznione i zaskakująco bogate w gatunki. To jedno z najbardziej zagrożonych tego typu siedlisk w Europie. A tu można jeszcze zobaczyć tę mozaikę suchych traw i ciepłolubnych krzewów. Dzięki temu żyje tu mnóstwo owadów, dzikie pszczoły, motyle dzienne, ale też żyją jaszczurki, zwinki czy ptaki takie jak gąsiorek i pokląskwa. A także można na Kikelsbergu spotkać rzadkie rośliny, np. goździka piaskowego, goździka kartuska czy kocanki piaskowe. Żeby dostać się na drugą stronę pagórka, jeszcze trochę wysiłku musimy w to włożyć. Najpierw jest to trochę drogi polnej, potem ginącej ścieżki i trochę ścierniska. Tak czy tak, zwłaszcza z pomocą śladu GPS nie zgubicie się i po kilkuset metrach traficie na drogę, ale już taką asfaltową, wiodącą do Benz. No i tu już jest z górki, dosłownie i w przenośni. Do Benz zjeżdżamy rzeczywiście z górki, a asfalt jest gładki. Jeżeli macie trochę więcej czasu, to w Benz możecie zjechać na bok, obadać wiatrak holenderski, przy którym znajduje się też mała kawiarnia. My niestety ze względu na mnóstwo czasu spędzonego na przedzieraniu się na wybrzeżu zalewu musieliśmy pomknąć dalej. Ale brzegom Nepermin już ciężko się oprzeć. Dodatkowym atutem jest Neperminer Fish Palace, restauracja rybna, częściowo samoobsługowa, to znaczy zamawiasz przy ladzie. No i jest tu podobno bardzo smacznie, o czym może świadczyć fakt, że jest dość mocno oblegana. Także po wrażeniach z dżungli nadzalewowej, sielskim imbisie w Gars można przeżyć, jeśli nie lekki wstrząs, to na pewno być nieco zaskoczonym. Kalkulujemy zatem, czy włoska kuchnia w małym zamku w Pudagli będzie oferowała bardziej kameralne warunki. A trochę też zaczynamy marzyć o odrobinie cienia. Zrobiło się 28 stopni Celsjusza w drugiej połowie września. Tak więc postanawiamy troszkę zaryzykować i postawić wszystko na Pudagle. No i Pudagla okazuje się być idealnym miejscem na to, czego szukaliśmy. Sielski ogródek pod drzewami, cisza, spokój oraz trochę historii w tle. A historia ta tyczy niepozornego budynku, niemal bez ozdób, zwanego zamkiem Pudagla, który został wzniesiony w 1574 roku przez księcia pomorsko-wołogoskiego Ernsta Ludwiga i stąd też 9-polowy herb pomorski nad wejściem, został wzniesiony jako rezydencja wdowia dla swojej matki, księżnej Marii z Saksonii. Ale to, co dla nas szczególnie istotne, to fakt, że spora część zameczku została zaadaptowana na cele gastronomiczne, jeszcze podobno za ustroju socjalistycznego wschodnich Niemiec. Obecnie jest to restauracja z kuchnią włoską i jak zerkniecie w opinie googlowe, no to szczerze powiedziawszy, szału nie ma. Ale przede wszystkim nie ma tu szczególnego naporu gości, co w połączeniu z ogródkiem, pod okazałymi zamkowymi drzewami po całym dniu w słońcu jest dla rowerzysty wprost nie do przecenienia. Oraz też ta obiektywnie średnia kuchnia, czy to makaron, czy pizza, po wysiłku, po drogach polnych i po przedzieraniu się z rana po dżungli nadzalewowej,
no to teraz to wszystko smakuje bardzo dobrze. Także jeżeli szukacie smaków obiektywnie włoskich, no to jakoś szczególnie nie zachęcam. Natomiast jeżeli szukacie miejsca do odpoczynku w spokoju, w cieniu, a na świeżym powietrzu potraficie docenić przysłowiową suchą bułkę z kefirem, no to to jest miejsce dla Was. Człowiek na rowerze, wypoczęty i nakarmiony, jest w stanie wybaczyć brak spektakularnych krajobrazów, gdy toczy się po posiłku, po gładkiej, bezproblemowej nawierzchni. I tak też jest z drogą za Pudaglą. Jedziemy najpierw wzdłuż Bundesstraße do skrzyżowania z drogą nadmorską, a potem dalej w stronę Bansin, również DDR-ką, no może troszeczkę z takimi niewielkimi podjazdami. No i mamy Bansin, ostatnią z różnorodnych twarzy dzisiejszej wycieczki po Uznamie. Kurort, ale w mojej ocenie chyba ten najspokojniejszy, najbardziej kameralny z całej trójki cesarskich uzdrowisk. Chociaż i tutaj ciepły wrzesień, mówiąc mocno metaforycznie, daje się wyraźnie we znaki. Chociaż na drodze wiodącej od głównej nadmorskiej do części uzdrowiskowo-plażowej nie ma już zbytnio dużego ruchu, to na samej deptakowej części Zistrasse i na promenadzie sezon letni nie składa broni. No właśnie, promenada. Stąd do Świnoujścia już droga jest prosta. Cały czas do promenady w Świnoujściu jedziecie promenadą, więc nawet jeżeli jesteście w tych rejonach po raz pierwszy, to z pewnością się nie zgubicie. A jeżeli chcecie już teraz zerknąć, jak te około 10 km wygląda, to w opisie do tego filmu umieszczam link do bardzo szczegółowego przejazdu ze Świnoujścia do Bansin. Tak więc po upewnieniu się, że już wszystko wiecie, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko z Molo w Bansin podziękować za wspólnie spędzony czas na dzisiejszej wycieczce. A jeżeli dzisiejsza relacja przypadła Wam do gustu, to dajcie znać YouTube'owi kciuczkami albo podbiciami, że to całkiem niezły film jest. A jeżeli obejrzeliście ten materiał w całości, a nie subskrybujecie jeszcze kanału, no to teraz jest idealny moment, żeby to zmienić. I teraz jest też idealny moment, żeby się pożegnać. Ale tymczasowo, bo do następnego razu. Do zobaczenia. Cześć.